Przygotowanie listy 10 najlepszych dowódców średniowiecza okazało się być dla mnie znacznie trudniejszym zadaniem niż się spodziewałem. Jest tylu świetnych dowódców, a średniowiecze to jest 1000 lat niesamowitej historii, do tego nie biorę pod uwagę tylko Europę, ale cały świat, że wyłonienie tych 10 było naprawdę trudne i na pierwszych 2 miejscach nie będzie ani Chingishana, ani Tamerlana, mimo że prawdopodobnie spodziewalibyście się ich tam zobaczyć. Natomiast będą inni zdobywcy, których uważam za najlepszych na całym świecie w średniowieczu. Także zaczynamy miejsce 10. W 1122 roku rodzi się maleńki książę Szwabii. Jego matką jest Judyta z rodu Welfów. Otrzymuje solidne, rycerskie wychowanie i kiedy w wieku 24 lat obejmuje księstwo Szwabii po swoim ojcu, jest gruntownie przygotowany, żeby być niemalże idealnym germańskim księciem na terenie Niemiec. Ale oczywiście jego ambicje są większe. Kiedy ma 30 lat, umiera jego wuj Konrad i on to właśnie zostaje wybrany na kolejnego króla, a później cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Mowa oczywiście o Fryderyku Rudobrodym, czyli z germańskiego Barbarossie. Aż 6 razy przeprawiał się przez Alpy na południe, żeby zapanować nad krnąbrnymi Włochami. W 1155 roku podporządkował sobie Lombardię i założył na skronie słynną żelazną koronę. Następnie wkroczył do Rzymu i koronował się na cesarza, ale skończyło się to buntem Rzymian i musiał w tym samym roku siłą tłumić bunt rzymskiej ludności. 7 lat później zbuntował się przeciwko niemu Mediolan. Obległ to miasto, zdobył je w 1162 i prawie całkowicie zniszczył. Był to jego wielki sukces militarny i przykład dla innych miast włoskich, że z Fryderykiem Rudobrodym nie warto zadzierać. Natomiast w 1176 przegrał bitwę pod Legnano, gdzie jego rycerstwo zostało pokonane przez piechurów, przez milicję miejską. Mimo to nie poddawał się i wyprawiał się też bardzo często przeciwko Słowianom. Tutaj miał duże sukcesy, rozszerzył wpływy na Połabie. W Polsce interweniował, ale oczywiście tutaj nie było siły, żeby go odeprzeć. Polska była rozbita dzielnicowo. On tutaj narzucił nam Władysława Wygnańca, przywrócił go niejako na tron Polski, żeby podtrzymać oczywiście to rozbicie dzielnicowe, które było mu bardzo na rękę. W 1180 roku przeciwko Barbarossie zbuntował się Henryk Lew z dynastii Welfów i doszło do wielkiej wojny domowej, w której Fryderyk pokonał najpotężniejszego magnata Rzeszy i zajął posiadłości tego wspaniałego rodu. No i jego największy wyczyn militarny przeprowadził około 100-tysięczną armię przez Europę i Anatolię pod Ikonium w 1190 roku. Pokonał Turków seldżuckich i następnie ruszył w kierunku Jerozolimy. Tam już nie dotarł, bo niestety w tym samym roku utonął w rzece i tak skończyła się jego wojownicza kariera. Urodził się w 1387 roku w rodzinie wołoskiej, która została zmadziaryzowana i z tego też jego pochodzenia wynika, że jest on dzisiaj zarówno bohaterem narodowym Węgrów, jak i Rumunów, bo Rumuni często odwołują się właśnie do tego wołoskiego dziedzictwa. Rządzi swymi dobrami rodzinnymi w Transsylwanii, a kiedy w 1443 roku wyrusza wielka wyprawa polsko-węgierska pod wodzą Władysława, króla z dynastii Jagiellonów, to właśnie Jan Hunyadi jest tym, który dowodzi węgierskimi wojskami i tak naprawdę, będąc dowódcą znacznie większym doświadczeniem niż nasz młodziutki Władysław, jest mózgiem tej całej operacji. W bitwie pod Warną
Hunyadi ratuje sytuację jak tylko może, udaje mu się przeżyć i wycofać ze znaczną częścią wojsk węgierskich. Uratował dzięki temu tysiące polskich i węgierskich rycerzy od masakry, jaką Osmanie nam tam zgotowali. 4 lata później odbyła się druga bitwa na Kosowym Polu i tam Jan Hunyadi dowodził wojskami węgierskimi, licząc, że wreszcie uda się wyprzeć Turków z Półwyspu Bałkańskiego. Bitwa zakończyła się sromotną porażką i Jan ledwo uszedł z życiem. Natomiast wsławił się 3 lata po zdobyciu Konstantynopola, kiedy to Mehmed II zdobywca parł dalej na zachód, rozpędzony tym wielkim triumfem, jakim było zdobycie bizantyjskiej stolicy, i pod Belgradem w 1456 roku Jan Hunyadi na czele Węgrów oraz ich sojuszników odparł tą wielką turecką nawałnicę i zyskał sobie tym samym miejsce na wieki w historii. Miejsce 8. Imię otrzymał po dziadku, Bolesławie Srogim, księciu Czech, który w X wieku rzeczywiście srogo dawał się we znaki swoim sąsiadom. Razem z Ottonem pobił Węgrów nad rzeką Lech i tenże właśnie Bolesław, nasz Bolesław Chrobry, również był wspaniałym wojownikiem jak jego dziadek z dynastii Przemyślidów. Chrobry zasługuje moim zdaniem na miejsce w tym zacnym gronie nie tylko dlatego, że mamy 1000 lat koronacji Bolesława Chrobrego, ale przede wszystkim dlatego, że wykazał się w swoim panowaniu niesamowicie genialnym zmysłem taktycznym, walcząc przez naście lat ze znacznie silniejszym przeciwnikiem. Ponieważ Niemcy na początku XI wieku to była wielka potęga, a Chrobry przez lata dawał radę, stosując bardzo sprytną, często partyzancką strategię, pokonać niemieckie wojska, wciągać ich w te słowiańskie tereny, nękać ich zasadzkami, skutecznie bronił grody, skutecznie przeprowadzał kontrataki, a później, kiedy już uspokoił temat Niemiec, kiedy właściwie wygrał tą wieloletnią wojnę, to wyruszył na wschód i zdobył aż Kijów. Kijów, który jest kilka tysięcy kilometrów od Gniezna na wschodzie. To nie jest mała wyprawa wojenna, to jest wielkie przedsięwzięcie, niezwykle niebezpieczne. I nasz Chrobry po drodze pokonuje ruskie wojska i na ten Kijów zdobywa stolicę znowu kraju znacznie potężniejszego niż Polska w owym czasie. Zdobywa stolicę, osadza swojego wybrańca na tronie kijowskim i wraca z wielkimi łupami do Polski. Także nasz Chrobry, moim zdaniem spokojnie 8. miejsce na liście największych dowódców średniowiecza. Miejsce 7. Jest rok 1346. Na lewe skrzydło wojsk angielskich szarżuje zaciekle francuska kawaleria. Ma ona renomę najlepszej kawalerii w Europie. Lecz tym lewym skrzydłem dowodzi młodziutki, 16-letni książę. W zaciekłej walce, którą zgotowali im Francuzi, Anglicy nie dają się pokonać. Książę nawet spada z konia, lecz podnosi się i kontynuuje walkę. Jego czarna zbroja jest znakiem wyróżniającym go pośród tłumu walczących. Wreszcie Anglicy zwyciężają bitwę pod Crécy, a Edward, czarny książę, zyskuje miano bohatera. Później odniósł wielkie zwycięstwo pod Poitiers, gdzie pokonał 3 razy bardziej liczną armię francuską. Dokonywał liczne rajdy na teren Królestwa Francji, osłabiając skutecznie przeciwnika Anglii. Ale na Francji jego ambicje nie kończyły się. Przeprawiał się też przez Pireneje i walczył w Hiszpanii. Tam, w bitwie pod Najera w 1367 roku, pokonał Henryka z Trastamary i przywrócił na tron Piotra Okrutnego. Jednak ta wyprawa na południe kosztowała go zdrowie. Zachorował na jakąś dziwną, przywleczoną z Hiszpanii chorobę i już nigdy w pełni nie powrócił do zdrowia, także zmarł stosunkowo młody jeszcze będąc.
Jak to często bywało na Bałkanach, Turcy brali jako zakładników synów lokalnej arystokracji, żeby zapewnić ich lojalność. Tak samo postąpił znaczący bojar albański Jan i oddał swojego syna Jerzego na dwór sułtana. Tam Jerzy przyjął gruntowne wojskowe przeszkolenie osmańskie, przeszedł na islam, przyjął imię Aleksander, co po turecku brzmiało Iskander, i w ten oto sposób powrócił w 1438 roku po śmierci swojego ojca do Albanii, żeby tam z namaszczenia sułtana zarządzać swoim krajem. Ale on wiedział, że jego rola jest uwolnić kraj od tureckiego okupanta i czekał tylko na sposobny moment. I ten moment nadarzył się, kiedy to w 1443 roku z północy na Turcję nacierała wielka armia polsko-węgierska. Wtedy Iskander Bek, czyli turecki tytuł dla namiestnika jakiejś prowincji, w skrócie Skanderbeg, uderzył na Turków i zwyciężył z nimi wielokrotnie, mając znacznie mniejsze siły, dokonując niesamowitych taktycznych zagrywek, pokonywał Turków przez kolejne lata. W 1448 roku, kiedy Węgrzy i Serbowie zostali pokonani w drugiej bitwie na Kosowym Polu, Skanderbeg wygrał z Turkami dowodzonymi przez Mustafa Paszę w bitwie pod Drin. 2 lata później obronił twierdzę Kruja przed wielką armią sułtana Murada II. 7 lat później odniósł prawdopodobnie największe zwycięstwo. Rozbił wtedy turecką armię pod dowództwem Isaka Beja i swojego bratanka Hamzy Kastrioty, który przeszedł na stronę turecką. Turcy nie dawali za wygraną i w 1466 roku ponownie oblegli Kruj. Tym razem był to znany Mehmed II zdobywca i tym razem znowu Skanderbeg dał radę obronić Albanię przed Turkami. Jego rodzina osiedliła się w Hiszpanii na początku VIII wieku, niedługo po podboju tej krainy przez muzułmanów. Jako nastolatek trafił do Kordoby, gdzie przyjmował nauki, a miasto to było jednym z najwspanialszych ówczesnego świata. Szybko wspiął się na wysokie szczeble drabiny społecznej, a kiedy w 976 roku 11-letni Haszim II miał problem, żeby zostać kalifem, on wydatnie pomógł mu w tym i utwierdził jego władzę, dzięki czemu zdobył praktycznie samodzielną władzę nad wspaniałym kalifatem Kordoby. Mowa tutaj jest o Almanzorze, który przez ćwierć wieku, rok w rok dokonywał niszczycielskich najazdów na chrześcijańskie królestwa północy Półwyspu Iberyjskiego. Nigdy nie przegrał żadnej bitwy z chrześcijanami, a w 997 roku upokorzył ich sromotnie, zdobywając słynne Santiago de Compostela i zrabował doszczętnie to święte miasto, nawet dzwony uprowadził wraz z sobą do Kordoby. Dopiero chrześcijanie mogli odetchnąć, kiedy zmarł niepokonany w 1002 roku. Połowa XIV wieku. Hanat czagatajski od dekad już trawiony jest walkami wewnętrznymi pomiędzy tymi, którzy mieszkają na północy i wyznają bardziej nomadyczne, mongolskie tradycje, a mieszkańcami południa, którzy wolą bardziej osiadły tryb życia i którzy z pogardą spoglądają na barbarzyńców z północy, a ci z północy z kolei z pogardą spoglądają na tych żyjących w luksusowych miastach południa i przyjmujących w dużej mierze islam. W tym właśnie zamieszaniu młody, biedny arystokrata zbiera swoją armię, właściwie na początku swoją bandę i próbuje w tym chaosie politycznym wykroić coś dla siebie. Ma dużo szczęścia, coraz większe sukcesy militarne odnosi, ta jego drużyna powiększa się i w 1370 roku zostaje nawet emirem.
ale to, co dla jednych jest sufitem, dla niego jest dopiero podłogą. Mimo że kuśtyka na jednej nodze, to dokonuje on kolosalnych podbojów w Azji. Te bitwy Tamerlana to były wielkie starcia militarne. To nie było kilka tysięcy wojowników, to były dziesiątki tysięcy głównie konnych wojowników, którzy ścierali się na wielkich połaciach Azji i decydowali o przyszłości tego kontynentu. Jego pierwszym głównym celem było poskromienie Złotej Ordy. Zwyciężył z Tochtamyszem 2 razy, w 1391 i w 1395 roku nad rzeką Terek. Ta druga bitwa była szczególnie duża i szczególnie dewastująca dla Złotej Ordy. Później wyprawił się daleko na południe i pokonał sułtanat delijski. Zdobył Delhi, jedno z najbogatszych miast ówczesnego świata. No i wreszcie wspaniałe zwycięstwo pod Ankarą, gdzie pokonał Turków, pokonał Bajazyda I Pioruna i wziął go do niewoli. Tym samym dał niesamowitą okazję Europejczykom do zrzucenia tureckiego jarzma, ale nie została ta dziejowa okazja wykorzystana. Mimo to prawdopodobnie to jego zwycięstwo pod Ankarą opóźniło zdobycie Konstantynopola o jakieś pół wieku i tak naprawdę na pół wieku on spowolnił osmańskie postępy na Bałkanach. Belizariusz. To on tak naprawdę stał za sukcesami Justyniana Wielkiego. To on dla niego odbudowywał Imperium Rzymskie. Wiele trudnych kampanii wojennych, błyskotliwe zwycięstwa. Dowodził zwykle znacznie mniejszymi siłami niż jego przeciwnicy i praktycznie zawsze zwyciężał. Dlatego Belizariusza mieszczę tutaj na miejscu 3. Mając tylko 25 lat, dwukrotnie zwyciężał w 530 roku nad znacznie liczniejszą armią perskich Sasanidów. Później, 3 lata później, został wysłany do Kartaginy i tam w błyskotliwej kampanii wojennej pokonał króla Gelizemera i zdobył północną Afrykę dla Bizancjum. Następnie przeprawił się na Sycylię i zajął wyspę w 535 roku. Rok później zdobył Neapol, następnie Rzym. Później w 537 heroicznie prawie rok bronił Rzym przed około 100 000 Gotów, którzy z północy ogarnęli się i zaczęli atakować, widząc co się dzieje na południu. A Belizariusz, mając tylko 7 000 żołnierzy, przez rok bronił to miasto. Później ruszył do kontrofensywy, wyzwolił z oblężenia gockiego Rimini w 538 roku i wreszcie w 540 zdobył Rawennę i tym samym przybił gwóźdź do trumny istnienia Królestwa Ostrogotów. Ale na tym jego kariera wcale się nie skończyła, bo kiedy tylko skończył walkę w Italii, znowu tysiące kilometrów na wschód udał się, aby znowu walczyć przeciwko Persom, którzy w tym momencie najechali wschodnie granice Bizancjum. Znów zwycięża i znów wraca do Italii, żeby znowu walczyć przeciw Gotom. I wreszcie ostatnia jego kampania w życiu przeciwko koczownikom na północy daje radę również tutaj zwyciężyć i obronić Bizancjum przed tymi groźnymi najeźdźcami. Po prostu geniusz, jeden z najlepszych dowódców wszechczasów. Lecz niestety Justynian był bardzo zazdrosny o tego generała, który oczywiście miał chwałę prawie że równą boskiej i był niezwykle nieufny. Przeszkadzał mu jak tylko mógł, nie dawał mu posiłków. Przez to właśnie Belizariusz bardzo często zwyciężał, mając bardzo słabe wojska, ponieważ Justynian odmawiał przysłania mu posiłków, chcąc, żeby ten jego wspaniały generał wreszcie przegrał i żeby ta jego passa zwycięstwa wreszcie się zakończyła. No bo nie mógł być on najwspanialszym człowiekiem na świecie, kiedy Justynian chciał być największym władcą na świecie. No i wreszcie został oskarżony o spisek i odsunięty od władzy, a później prawdopodobnie oślepiony i zamordowany. Także Belizariusz skończył fatalnie, ale to nie zmienia faktu, że był przefenomenalnym wojownikiem. Dokonania tego człowieka w znaczący sposób zmieniły losy świata. Jeszcze
kiedy był poganinem w 625 roku, jego śmiały atak kawaleryjski mało nie zabił Mahometa. Kilka lat później przeszedł jednak na islam i był najważniejszym bojownikiem islamu w jego początkowej ekspansji. Mówiono na niego miecz Allaha. Poprowadził muzułmańskich wojowników do dziesiątek zwycięstw, bardzo często przeciwko siłom, które teoretycznie nie miał prawa pokonać, a jednak był w stanie krok po kroku pokonywać przeważające siły bizantyjskie, sasanickie i dzięki temu islam na samym swoim początku rozwijał się niesamowicie szybko terytorialnie. Mówię tutaj oczywiście o Chalidzie ibn al-Walidzie. Miejsce pierwsze. Dowodził ogromnymi mongolskimi armiami od Chin po Węgry. Wygrał dziesiątki bitew. Niesamowicie błyskotliwa strategia. Niesamowicie dobre rozpoznanie. Po prostu mistrz wojenny średniowiecza z mojego punktu widzenia. I nie mówię tutaj wcale o Temudżynie, bo kto zorientowany, to wie, że Temudżyn nigdy do Węgier nie dotarł. Mówię o jego najważniejszym generale, bo sam Chingis Khan tak naprawdę wielu bitew nie dowodził. Natomiast robił to za niego Subedej, który w swojej 40-letniej karierze wojennej przemierzył dziesiątki tysięcy kilometrów na grzbiecie swoich wierzchowców i razem z mongolskimi wojownikami walczył praktycznie w całej Eurazji, zawsze zwyciężając. Był to tak niesamowity generał, który nie przegrał ani jednej bitwy, walcząc z przeróżnymi przeciwnikami, od Chińczyków po Węgrów, przez Ruś, przez Iran, Gruzję. Po prostu to było niesamowite, czego dokonał ten człowiek i niezwyciężony odszedł na emeryturę i zmarł sobie w spokoju. Myślałem też, żeby na tej liście umieścić bardzo często wymienianego przez Was Jana Žižkę. Człowiek ten, bardzo ciekawa też kariera, mając 50 lat trafił na bitwę pod Grunwaldem. Po stronie polskiej stanął jako jeden z czeskich najemników i w tej bitwie stracił oko, walczył dzielnie. Potem powrócił do Czech i ciągle bardzo nie znosząc Niemców, krzyżowców i tej zgniłej hierarchii kościelnej, która wówczas w Czechach rządziła, stanął po stronie husytów. I jako dowódca husyckich wojsk też wsławił się niesamowicie w kilku bitwach, które dowodził niezwykle sprytnie, ale jednak to była mała skala. To było tylko kilka bitew, to była lokalna wojenka, która nie miała globalnego wpływu na świat i dlatego mimo całej sympatii do Czechów i do Jana Žižky zostawiam go poza pierwszą dziesiątką największych dowódców średniowiecza.